Siemanko. Bohaterem dzisiejszej recenzji jest Brooks Glycerin 21, czyli but, którym powinny zainteresować się przede wszystkim osoby o wyższej masie ciała oraz troszeczkę szerszej stopie od standardowej. Oraz osoby, które mimo tej wyższej masy ciała chcą mieć buta na wszystkie treningi, który nie będzie tylko bardzo miękki, ale pozwoli pobiegać nieco szybciej. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Brooks Glycerin 21 to jest but dla stopy neutralnej i supinującej, model treningowy na twarde nawierzchnie, czyli asfalt albo na przykład szutr, który waży 279 gramów według producenta i ma 10 mm dropu. W katalogu jest to but o maksymalnej amortyzacji, dlatego poopowiadam Wam troszkę o podeszwie wewnętrznej. Względem gliceryny 20 generacji mamy o 2 mm pianki więcej w strefie śródstopia oraz pięty. Pianka to jest DNA Loft V3, czyli pianka nastrzyknięta azotem. To jest bardzo istotne, ponieważ tego rodzaju pianki stricte nie są piankami bardzo miękkimi, a przynajmniej inaczej, nie są odczuwalnie pluszowo miękkie. Ich zadaniem jest przede wszystkim bardzo efektywne pochłanianie wstrząsów, dzięki czemu uzyskana dzięki tej reakcji chemicznej amortyzacja jest niezwykle wydajna. No i w porównaniu do pianek konkurencji, które są po prostu bardziej miękkie, działają tak samo, ale są troszeczkę sztywniejsze i bardziej dynamiczne. Pomiary durometrem mogą trochę kłamać, ponieważ punktowo, gdy naciśniemy w tą piankę durometrem, mamy dosyć wysokie pomiary i wychodzi na to, że ta pianka jest bardzo miękka, natomiast w momencie lądowania, gdy nasza masa ciała naciska na całą tą podeszwę, nie czujemy takiej miękkości, nie czujemy takiego materaca pod stopą. Czujemy za to, że ta pianka szybko oddaje energię, jest bardzo dynamiczna, rozpręża się bardzo szybko, i ten efekt miękkości jest dosyć krótkotrwały. Cała podeszwa wewnętrzna nabrała nowego kształtu. Jest szersza w strefie śródstopia, co bardzo ważne, szersza w strefie dużego palca, ponieważ niektórzy, którzy biegali w 20 generacji gliceryny, narzekali, że brakuje tam nieco pianki. Pianka podeszwowa nachodzi też na część małego i dużego palca oraz troszeczkę otacza naszą stopę, dzięki czemu but jest bardziej stabilny, nawet w swojej wersji neutralnej, bez GTS-u. Zmianie uległ także rocker z przodu, czyli ta kołyska biegowa. Jest troszkę bardziej agresywna i jeszcze szybciej, płynniej przetacza naszą stopę w fazie biegu. Całkowicie nowy jest tutaj bieżnik. Guma bieżnikowa o nazwie Road Tag jest znacznie grubsza, zajmuje więcej płatów części podeszwy od spodu niż w wersji 20. No i właśnie, ma kilka milimetrów grubości, wyraźnie wystaje poza wysokość pianki podeszwowej, co troszeczkę inaczej wyglądało w glicerynie 20, przez co możemy wnioskować, że będzie bardziej żywotna i po prostu wytrzyma dużo więcej biegania po twardych nawierzchniach. Polewka rozczarowuje swoim wyglądem, ale wydaje się być pewniakiem w samym użytkowaniu. Mamy tutaj do czynienia z siateczką dzianinową, która z przodu w strefie palców jest niesamowicie nudna. Nie ma żadnych ciekawych wzorów, elementów, nadruków, printów. Jest po prostu jednym kawałkiem materiału. A szkoda, bo jakby nie patrzeć, jest to but w trochę wyższej cenie, but klasy premium i wydawałoby się, że fajnie by było go troszkę lepiej ozdobić w tej części. W części bocznej mamy duże logo Brooksa, które jest sztywniejsze i delikatnie trzyma nam stopę po bokach, więc jego zadaniem nie jest tylko wyglądanie. Język jest gruby i mięsisty, podobnie jak sznurowadła, które również są bardzo grube, ale dobrze się zawiązują i raczej nie powinny się rozwiązywać w trakcie biegu. Zapiętek, jak to w Brooksie, dosyć szeroki, klasycznie wysoki, ma sporo gąbki, ale mało który biegacz narzeka na ich zapiętki. Myślę, że ten but będzie świetnie leżał, niezależnie od tego, jak macie zbudowaną Waszą kość piętową. Trzeba dodać, że gliceryny nawet w wersji standardowej, a możecie kupić je w wersji wide, czyli poszerzanej, są bardzo szerokim butem. Ja w swoim standardowym rozmiarze 9 amerykańskiej, 27 cm długości wkładki, mam mnóstwo miejsca z przodu. Czuję się wręcz w tym bucie, jakby to był but poszerzany. Moja stopa ma full miejsca, moje palce mogą się naturalnie rozszerzać w trakcie biegu, dlatego zwracajcie na to uwagę. Szczupłe stopy raczej z tym butem się nie polubią. To teraz wrażenia z biegu, moi drodzy. To jest klasyczna treningówka. Klasyczna treningówka oznacza, że w tym bucie powinniśmy zrobić właściwie wszystko, co chcemy, od rozbiegania po jakieś szybsze jednostki treningowe. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest to but o maksymalnej amortyzacji, to zdajemy sobie sprawę z tego, że przy bardzo miękkich butach o tej maksymalnej amortyzacji bieganie bardzo szybko i bardzo długo w tym samym czasie raczej nie ma racji bytu. Od tego są buty treningowo-startowe i startowe, żeby robić naprawdę mocne i szybkie treningi. Nie zmienia to faktu, że pianka DNA Loft V3, która nie jest pianką pluszowo-miękką, jest raczej pianką reaktywną, dynamiczną, która jak najbardziej świetnie pochłania wstrząsy, bardzo dobrze nadaje się właśnie do szybszego biegania. Ale dalej,
szybsze bieganie to nie znaczy bardzo szybkie bieganie. Ten but skierowany jest przede wszystkim dla cięższych biegaczy, dla amatorów biegania, którzy oprócz swojego, powiedzmy, długiego rozbiegania raz w tygodniu chcą porobić coś więcej. Ja w tym bucie przede wszystkim skupiłem się na rozbieganiach i przebieżkach, aczkolwiek zrobiłem też jedną zabawę biegową. I mówiąc w skrócie, biegając długie rozbieganie w tempie między 5,40 a 5,50 biegło mi się bardzo dobrze i przede wszystkim nie czułem efektu zmęczenia, które pojawia się u mnie, gdy biegam w bardzo miękkich butach z tak zwaną pluszową amortyzacją. W tym bucie z każdym krokiem szybko czujemy oddawanie energii i pewną sztywność podeszwy. To jest kluczowe. Oczywiście osoba 20-30 kg cięższa ode mnie prawdopodobnie poczuje więcej amortyzacji w tej podeszwie. Co nie zmienia faktu, że względem konkurencji jest to jeden z twardszych butów maksymalnie amortyzowanych, ale z drugiej strony ta twardość może przekładać się na lepszą dynamikę i możliwości bardziej wszechstronnego trenowania. W zależności od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście, takie prędkości będziecie w tym bucie rozwijać. Ja na przebieżkach spokojnie byłem w stanie biegać szybciej niż 4 minuty na kilometr i było to bez żadnego efektu właśnie zamulania podeszwy albo wpadania w podeszwę stopą. Ta amortyzacja, tak jak mówię, jest bardziej dynamiczna, a podeszwa przy mocniejszym naciśnięciu ją jest sprężysta, nie zachowuje się jak taki naleśnik, który się rozchodzi wręcz na boki. Podczas zabawy biegowej bieganie w tempie 4,30 też nie stanowiło większego problemu, tym bardziej, że but jest zaskakująco lekki jak na tą klasę butów o maksymalnej amortyzacji, bo mamy tutaj niecałe 280 gramów. Dla znacznie bardziej wytrenowanych biegaczy niż ja, którzy biegają już od wielu lat, pewnie biegają po 4, 5, 6 razy w tygodniu, w tym bucie spokojnie można robić rozbieganie w tempie poniżej 5 minut na kilometr i nie widzę w tym żadnego problemu. Tacy biegacze dają sobie spokojnie z tym radę. Natomiast amatorzy najlepiej będą czuli się w tym bucie w tempach powiedzmy między 6,30 a 5,30 minut na kilometr. Ten model przede wszystkim polecam biegaczom ważącym powyżej 80 kg, a w szczególności tym, które ważą nawet 100 i więcej i przede wszystkim mają dosyć szeroką stopę. W tym bucie nawet w wersji standardowej miejsca nie brakuje, a jeżeli jakimś cudem wasza stopa jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka, no to macie jeszcze wersję Wide, która jest chyba jedną z najszerszych wersji butów do biegania na rynku w ogóle. Glycerin 21 to jest typowy wół roboczy, więc wytrzyma bardzo dużo. No, ciężki biegacz spokojnie zrobi w niej ponad 1000 km bezpiecznego biegania, spokojnego biegania, a nawet kilku szybszych treningów. Natomiast lekki zawodnik może wykorzystać tego buta właśnie jako but do nabijania kilometrów tylko i wyłącznie, bo taki zawodnik prawdopodobnie ma drugiego, trzeciego buta do całkowicie innych zadań. I ja na przykład w tym bucie skupiłbym się głównie na długich rozbieganiach, na klepaniu kilometrów także w treningach takich, które mają uzupełniać mój tygodniowy kilometraż, moją objętość biegową, ale raczej nie łapałbym za tego buta w momencie, kiedy chciałbym zrobić na przykład jakiś trening progowy, interwałowy, czy nie wiem, nawet pobiegać w jakiejś drugiej czy trzeciej strefie tętna. Brooks Glycerin 21 jest dostępny oczywiście w naszym sklepie Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, także w wersji szerokiej i także w wersji GTS. Także serdecznie Was zapraszam. W tym sklepie pracuję, spotkacie mnie tam od poniedziałku do piątku, a nawet w soboty od 11 do 19, a w soboty od 11 do 15. Będziecie mogli go przymierzyć, porównać też z innymi butami z maksymalną amortyzacją i stwierdzić, które buty będą dla Was lepsze. Z naszą pomocą, oczywiście. Także dziękuję Wam za dzisiaj, że byliście ze mną w tej recenzji i do zobaczenia za tydzień. Cześć!